Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację funkcji w systemie iOS, iPadOS o nazwie rozpoznawanie ekranu. Brzmi bardzo interesująco, ale najczęściej wywołuje wiele problemów i frustracji wśród użytkowników czytnika ekranu. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, w tym momencie jestem na stronie internetowej Konfigurowanie asystenta Meta. Nowości w i mojej czytnik szufladzie. ekranu czyta normalnie treść. Ale gdy włączę tą funkcję, Opisuj obraz rozpoznawania ekranu. a włączamy ją na pokrętle, przesuwając palcem w górę lub w dół, Włączone. gdy teraz przesunę klasycznie palcem w lewo lub w prawo, VoiceOver zacznie odczytywać mi jakieś dziwne rzeczy. Konfigurowanie obrazek. Strzałka w górę. Zablokowany. Wróć. Karta. Ja nie wiem, co to jest, przecież tego nie było na stronie. Czytnik powinien reagować normalnie, zachowywać się normalnie. Gdy wyłączę znowu tą funkcję, Wyłączone. Nowości w mojej szufladzie. wszystko wraca do Poziomu normy. główna. Więc po co taka funkcja, która tylko dezorientuje i włączona przez przypadek przeszkadza? Otóż jest ona bardzo przydatna, ale w określonych sytuacjach. Już Wam demonstruję, jak to działa. Przełączam się na aplikację Decathlon Connect Aby zakończyć rejestrację, prosimy o przeczytanie. i tu mamy taki typowy ekran logowania, akceptowania regulaminu, akceptowania zgód na polityki przetwarzania danych i jak teraz idę czytnikiem ekranu, Zapoznałem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych. Przycisk. mam przycisk do akceptacji danych Akceptuję warunki użytkowania. Przycisk. i warunków użytkowania, czyli regulamin. Przycisk. Ktoś, kto widzi w tym momencie ekran, nie widzi przycisku. Widzi pole wyboru, tak zwany checkbox, nawet 2. Co się stanie, Zapoznałem się ze gdy ja kliknę tutaj w zapoznałem się w ten przycisk, korzystając klasycznie z VoiceOvera. Klikam 2 razy palcem, Pobieranie. słyszę pobieranie Przycisk wróć. i wczytywane są wszystkie informacje na temat przetwarzania danych, ble, ble, ble. Wszystko to, z czym powinienem się zapoznać. Ja oczywiście Przechowywanie poza web w firmie nie chcę się zakładam teraz z tym wszelkie- zapoznawać. Przycisk wróć. Nie mogę tutaj nic kliknąć akceptuj, mogę tylko kliknąć wróć. Przycisk wróć. I Zapoznałem podobna się z sytuacja sposobem akceptuję warunki jest z użytkowania. akceptowaniem regulaminu. Więc co ja mogę zrobić w tym momencie? No i w tym momencie cała na biało wjeżdża nasza funkcja rozpoznawania ekranu. Akceptuję warunki Bo użytkowania. gdy ja teraz ją włączę na pokrętle, Nagłówki opisują nagłówki, muszę ją czynności, znaleźć. Dźwięki, wyrazy, znaki, głosy, nawigacja w pionie, rozpoznawania ekranu. Włączam ją. Włączone. I teraz, gdy machnę palcem, najpierw dotknę ekranu i machnę palcem w prawo. Mam nadzieję, że nie ucieknie fokus. Jeszcze raz. On niestety lubi uciekać. Przełącznik. O. Włączone. Przełącznik włączone. Przycisk. No, niestety. Przełącznik. Włączone. Raz. Przycisk. Przełącznik. Przełącznik. Wyłączone. I tu mamy przełącznik wyłączone, więc ja Aby obrazek. kliknę Obrazek. Nagranie z ekranu. ten, uciekł mi znowu fokus. Nagranie Niestety z ta ekranu. funkcja jest bardzo niestabilna. 20:09. Przełącznik. Wyłączony. O, Obrazek. Obrazek. kliknąłem 2 razy palcem. Obrazek. Ona powinna teraz być włączona. Na 20:09. No patrzcie. 91%. Przełącznik. Włączone. O. Przełącznik. Włączone. Oba checkboxy mamy włączone, Przełącznik. Włączony. więc ja teraz wyłączam tą funkcję. Wyłączone. Przełącznik. Zapoznał akcept I dopiero teraz mogę kliknąć uprawomocnić, takie niefortunne tłumaczenie, idź dalej. Więc jest to funkcja, która może nam się przydać. Najczęściej w takich sytuacjach powinniśmy po nią sięgać, kiedy widzimy, że oczekuje od nas aplikacja czy strona internetowa jakiejś zgody na coś, zaznaczenie czegoś, a nigdzie, w cudzysłowie, nasz czytnik ekranu nie widzi pola wyboru, które moglibyśmy zaznaczyć. Bardzo często się tak dzieje, w sumie najczęściej widzę taką sytuację,
przy zaznaczaniu zgód na regulaminy. Czy to na stronie, gdy kupuję bilety na koncert, czy to gdy próbuję logować się do jakiejś aplikacji, mamy do czynienia z taką sytuacją, że czytnik ekranu nie widzi pola wyboru, a powinien, więc jest to typowy błąd dostępności, ale iOS, iPadOS umożliwiają nam wirtualizowanie ekranu, na którym system rozpoznaje elementy interaktywne i umożliwia nam dotknięcie, przesunięcie fokusa czytnika ekranu na te interaktywne elementy i umożliwia nam dokonanie takiego wirtualnego stuknięcia, wirtualnego kliknięcia, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaznaczyć jakąś opcję normalnie niedostępną. Musimy tylko pamiętać, żeby zaraz potem wyłączyć to rozpoznawanie ekranu, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji, jak tu widzieliście, że fokus skakał mi po ekranie jak pijany zając na miedzy. Tego unikamy, no bo jest to, jak sami wiecie, mocno dezorientujące. Mam nadzieję, że pomogłem. Gdybyście kiedyś znaleźli się w takiej sytuacji, że czytnik ekranu zaczyna się zachowywać w sposób nieprzewidywalny, wtedy sprawdzamy, czy mamy włączoną opcję rozpoznawania ekranu. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym, czy z innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, śmiało pytajcie, czy to w komentarzach, czy na kanale, czy w mojej szufladzie. Jak tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie się nimi z Wami podzielę. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.